Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w połowie sierpnia z północno-wschodniej Szkocji, wprost z naszego tunelu, gdzie hodujemy nasze pomidorki. A w dzisiejszym filmiku, moi drodzy, porozmawiamy o tym, czy rozmiar naprawdę ma znaczenie? Zapraszam na filmik. Moi kochani, w tym tunelu już jest tak gęsto i tak pełno, że ja nawet nie mam jak wejść z moją kamerą, żebyście mieli przestrzeń, żebyście mieli ten dystans kamery, a nie tylko moją twarz na zoomie. Tak już pięknie są rozwinięte. Tak jak powiedziałam, jest połowa sierpnia i zobaczycie tunel w pełnej krasie, jak to u nas wygląda. Sezon jest totalnie w pełni. Myślę, że już w lipcu zaczęliśmy zbierać fantastyczne pomidorki. Mamy masę odmian, całą listę za chwilkę Wam podam i zobaczycie, w co celowaliśmy w tym sezonie, co się w ogóle udało i jakie wyrosły, czy mamy te giganty, o których marzyliśmy. Wiecie jak mówią, uważaj o czym marzysz, posiadanie takich wielkich okazów to też jest troszeczkę minus, troszeczkę patrzenie na hodowlę tych pomidorów w inny sposób. Są też zagrożenia. Myślę, że uda mi się wspomnieć o tym w tym filmiku. Ruszmy teraz w ten burz. Zobaczmy, jakie pomidorki są do zabrania, bo jest już taki sezon, że już naprawdę zbieramy, używamy te pomidorki. Pokazały się te wielkie okazy tych dużych odmian. Kupowaliście ze mną nasiona, wróćcie się do moich filmików, na pewno zainteresuje Was kilka pozycji przynajmniej. I ja Wam dzisiaj pokażę, które faktycznie urosły duże, bo wiecie, czasami reklama dźwignią handlu, pokażą coś, powiedzą, że wielkie, zrobią zdjęcia w Photoshopie. My się cieszymy, że urośnie coś dużego, a tu niekoniecznie coś gdzieś poszło nie tak, albo zwyczajnie zostaliśmy oszukani i te odmiany nie są takie duże. Jak widzicie, mam w ręku jedną z odmian bardzo dużych i wpadłam na super pomysł. Z ciekawości, totalnie z czystej ciekawości, ja sobie poważę niektóre sztuki, bo widzę, że już kilka tutaj bardzo dojrzało. Są gotowe do zbiorów. Ja je zważę i porównamy. Może padnie rekord w tym roku, może padnie rekord na tych odmianach wagowy naszych pomidorów. Mam nadzieję, że Was to zaciekawi. Wchodzimy w tunel. Przygotowałam miskę, przygotowałam nożyczki. Miskę największą, jaką znalazłam, ale czy się tutaj zmieszczę z tymi gigantami, to nie wiem. Myślę, że wystarczy na ten moment, zaledwie parę sztuk. Skupię się na tych największych, więc tak w przelocie tylko pokażę Wam. Te są jeszcze niedojrzałe, ale już zmierzają w tych dużych kierunkach. Tutaj już są fajne do zbioru, ta odmiana tak wygląda. Aczkolwiek nie dzisiaj o nich. Dzisiaj się na nich nie skupiamy. Przedrzemy się przez tunel i zbierzemy tylko takie największe. Chodźcie. Bo o to mi właśnie chodzi, żeby były takie duże. Tutaj mam taki żółty. Kto by się spodziewał? On w sumie nie miał być taki wielki, ja wiem. No, ten jest dość spory. Ten jest dość spory. Spróbuję go. Jest dość zbity. Bierzemy go. Tutaj mój wzrok padł na takie wielkie giganciory. Wow, ale to waży. Wow, jak ja to podnoszę, to jest słuchajcie, taki ciężar. Ile ich tu jest? Z ciekawości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 mam na jednym krzaku. I żeby nie umniejszyć, to są strasznie duże pomidorska. Wow, mega. Wiecie, jakie to obciążenie jest? Ogromne obciążenie dla krzaka. Trzeba strasznie go wzmocnić. Tutaj kolejny. Też bardzo obciąża krzaczek. Jest na takim sznurku, jest do góry podwieszone. Ale wyobraźcie sobie, jaka to jest waga. Co on musi dźwigać. Zerwie go, troszeczkę krzaczkowi ulży. Tutaj też jest duży, ale na tle tego to wcale nie taki wielki. Aczkolwiek też go zerwę i porównamy. Tu bym się chciała przebić, bo kolejny krzak z ogromnymi pomidorami. Te są jeszcze niedojrzałe. Tych nie ruszę, ten jest taki blady, ale tutaj się czai kolejny gigancior, więc do mojej miski idzie.
Wow, tego to już całkiem zdeformowało, ale wagowo to tu będzie zdrowy. No, myślę, że może być konkurencją, jeśli chodzi o wagę. Bierzemy. Te takie średniaczki to sobie daruję, poza tym nie są jeszcze w pełni dojrzałe, myślę. No, większe niż takie standardy, ale ciągle w porównaniu do tych wielkich to one są takie w połowie, powiedziałabym, średniaczki. Tu się próbuję przebić, bo aż mi go tak wygięło, oddzieliło mi go od patyczka bambusowego, który miał wspierać. I biedny cały ten ciężar dźwiga całkiem wygięło. Zobaczcie, jak wygięło pomidora. Z tego ciężaru właśnie. To ten jeden z minusów, o którym za chwilkę dokładniej wspomnę. Nawet wilka przy okazji usunę. A co tam? Tutaj jest podparte. Nie chciałam na siłę tego prostować, bo zwyczajnie złamię, wiecie? Może tu chociaż zawinę. Nie, to tak łatwo nie jest. Cały ciężar tutaj jest na roślinie. Czy tu coś by się nadawało? No myślę, że tak. Tu są 3 takie duże. Ten tutaj z tyłu co jest? Ja bym go wzięła. On może być całkiem zdrowy wagowo. No dalej to nie muszę za daleko iść, bo jest kolejny wygięty od ciężaru. Dobrze, że jest ta rurka. Mam wprawdzie sznurki. Mam bambusek taki malutki, co wspierał na początku. Tego wilka też usunę. Bo zobaczę, tu jest cała rodzina, cała familia. Widzicie, ja mam duże dłonie. Jestem wysoką osobą, ale zobaczcie, na całej dłoni spokojnie. Jak na tych reklamach, jak na tych plakatach, jak na tych opakowanych pomidorów, faktycznie gigantomo. Gigancior. Tu też widzę duża odmiana. Te są takie średniaki, ten się trafił taki duży, ale on jest jeszcze żółtawy i jeszcze taki nie w pełni dojrzały. Ja bym go zostawiła. Myślę, że nie jest większy od tamtych i te, co już mam, to będą wagowo i tak większe według mnie. Tu jeszcze coś jest. Jakie tu są duże? No ten jest duży. Te 2 podobnych rozmiarów. Może ten z tyłu większy, ale jeszcze nie dojrzały, więc go zostawię. Tyle chyba. Jestem przy końcu tunelu, więc myślę, że te to będą takie największe, które zerwię. Coś pięknego. Sama przyjemność normalnie. Od samego patrzenia człowiek zdrowieje. Coś pięknego. Owoce naszych plonów. Serce się raduje. Naprawdę piękne. Duże. Co sądzicie? No ciekawa jestem. Zostawcie coś w komentarzach. Czy też się takimi cieszycie, czy w ogóle stawialiście na takie duże, bo ja już na poprzednich filmikach, wiecie, ja już mówiłam, że w tym roku stawiamy tylko na duże i nie mam w tym tunelu żadnych małych, żadnych koktajlowych. Jest ekipa. Na ten moment, na połowę sierpnia, to są największe, podkreślam, na ten moment największe i dojrzałe, wyłącznie zbierane pomidory. Więc zobaczymy, czy pobijemy jakiś rekord. Jest kilka takich okazów, powiem Wam, no te 2 mogą być bardzo podobne wagowo. Ten jest ten dziwoląg, o którym Wam mówiłam. On jest taki zdeformowany. Damy sobie z nim radę, ale coś poszło tu nie tak. Ja widzę, że on jest tak jakby połączony. Bardzo dużo ta szypułka, widzicie, tam wrosła. To nie są wszystkie największe, które zerwałam, ale kilka takich już dojrzałych, żeby mogła sobie sprawdzić, jak one wyglądają wagowo. Jeden już z tych żółtych taki mi się wydawał dość duży, więc wzięłam go, też jest dojrzały, gotowy do jedzenia i będziemy je ważyć. Obiecałam, że wspomnę co i jak. Jeszcze tylko dodam, ja sobie ucinałam takimi nożyczkami, tutaj mam miskę przygotowaną, ano dlatego, żeby nie uszkodzić drzewek. Te drzewka były już bardzo wygięte. A taka waga, spora taka, wiecie, zdrowa waga, to jest dodatkowe obciążenie dla rośliny, dla krzaczka pomidora. Ja wiem, że niektórzy pomyślą, da radę, dźwignie. Kochani, miałam już takie sytuacje, gdzie krzaczek mi się łamał, gdzie się tu wszystko kładło. No i niestety, kiedy pomidor był niedojrzały, traciłam pomidora. Więc to nie jest tak, że sobie ogarnie. Pomidor musi mieć bardzo dobre wsparcie. Ja mam sznurki, widzieliście. Wiele pomidorów, zwłaszcza przy tych dużych odmianach, ma bambusowe kijki.
Wiele pomidorów miało takie krótsze bambusowe na samym początku wsparcie. No i to by się wydawało, że to pomoże. Widzieliście, bo ja Wam pokazałam przykład, że niekoniecznie to wystarczy. Tutaj sobie już w miseczce ułożyłam. Niekoniecznie to wystarczy, bo ciężar, zwłaszcza jak macie dużo owoców na jednym krzaczku, to jest ciągle za małe wsparcie w postaci sznurka i jednego kijka. Czasem takie listewki grubsze ludzie dają, widziałam metale. Działajcie, jeżeli macie takie duże okazy, to działajcie, bo szkoda by było, żeby się na końcu prawie przy finiszu z zielonymi pomidorkami to wszystko załamało. To nie po to wszystko robimy. I to jest właśnie, myślę, największym minusem wielkich odmian, które macie w swoich tunelach czy szklarniach. Właśnie ten ciężar wymaga to dodatkowego wsparcia, dodatkowej opieki, dodatkowego waszego czasu i materiałów. Kolejnym minusem, ja wiem, że są takie, wiecie, odmiany mniejsze, które też to posiadają, ale myślę, warto to wspomnieć Wam. Kolejnym minusem są te wielkie szypułki. Wielkość tej szypułki w takim pomidorze, wiadomo, wielki pomidor to i wielka szypułka, ok, wszystko rozumiem, ale one zajmują dużą część pomidora i one są takie, ja to nazywam takie zdrewniałe, twarde, więc to musi być wykrojone. Wiadomo, do jakiejkolwiek potrawy taki pomidor weźmiecie, nie weźmiecie z taką wielką szypułą, z taką częścią stwardniałą, z taką częścią drzewną. Wielkie odmiany mają to notorycznie. No niestety okropny wiatr i wydaje mi się, że przeszkadzało, dlatego na krótko jeszcze na końcówkę przenieśliśmy się do domu. Mówiłam o tych szypułkach. To jest też okropny minus. One są dość duże, zobaczcie ile to zajmuje pomidorka. To trzeba wykroić, dość głęboko przez środek wykroić. I dużo je ma. Dużo je ma. Tu troszeczkę mniejsze, no ale też wielkościowo całkiem sporo. No nie wspomnę o tym dziwolągu, tu będzie dużo wykrajania, bo to jest tak dziwnie, w niefortunny sposób pozrastane. Zobaczcie na tym wielkim. Jest tego, widzicie to? O, tutaj jest takie dość zdrewniałe. No to jest takim minusem w posiadaniu takich dużych właśnie odmian. Myślę, że to są dwa największe takie minusy, bo jeżeli chodzi o dystans między roślinami, to myślę, że jest mega podobny. W takiej samej odległości sadzę, tylko właśnie to wsparcie dla tego pomidorka zdecydowanie musi być mocniejsze. Musi mieć ta roślina wsparcie, żeby tych pomidorków nie stracić. No to co? Ważymy. Ważymy pomidorka. Ten jest taki mój ulubiony. Cały czas go trzymam w dłoni, bo wydaje mi się, że on może być najcięższy. Albo ten. Jest dwa. Albo ten. Fajne. No dobrze, dość tego gadania. Przejdźmy do konkretów. Mam wagę, ustawiłam tarę, mam ustawione na gramy i jest w tym momencie 0 gram. Ale one już piękne, wszystkie ułożyłam je wokół, żeby nie dotykały wagi. I zaczynamy. Zaczniemy może od tego żółtego. 471. Ach, nie ma nawet 500. To nie wiem, czy to będzie najcięższy. Jedziemy dalej. 461. Dobra, 662. Dobra, nie przebił go, odkładam go. Póki co ten żółty najcięższy. A, 3-4. Ile? 3-4-3. Nie, odkładam. Następny. 480. Kurczę, przebił żółtego. Odkładam żółtego. Póki co wygrywa. Muszę wytarować. Następny. 450. Nie przebił, bo porównujemy teraz do 480 gramów. Następny. O, lichutko, 405. Znaczy lichutko, jak na pomidora, to i tak daje mocno. 478. Nie, mało mu brakło, ale nie przebił 480. Dobra, jedziemy dalej. Pomidory jeszcze są. 481. Przebił go o jednego. Zapisuję wynik. Dobra, ten musi zostać odłożony.
O, nie, 4,81 ciągle, dobrze. Odkładam, póki co hicio. Ten dziwoląg zrośnięty. Oh my god. 6,81, mój Boże. Dobra, tego odkładam, bo już jest któryś, co waży więcej. Póki co hicior. I ten mój ulubiony, co go od początku miałam, cały filmik. Kładę. Uwaga, jesteście gotowi? Kładę. Na wadze 0 do przebicia 681 gramów. Jest! 695! 695 gramów! Póki co hicior, połowa sierpnia. Wśród wszystkich moich dojrzałych pomidorów w tunelu. Jest! Czułam. Jest taki podłużny i taki ciężki, jak go nosiłam. Wow! 6, 9, 8. Zapisuję. 6, 9, 7 nawet. Co ta waga mi się tak zmienia? No dobra, 8 niech będzie. Jest fair, jest fair! Jest zwycięzca, moi drodzy! Jest! Póki co największy na naszej farmie pomidorek. No powiem wam, całą rodzinę idzie tym spokojnie nakarmić na śniadanie. Ktoś by powiedział, zjadłem jednego pomidora, a tu ponad pół kilogramów. Super, ale mega. Dobra, a teraz najlepsza część, wiecie jaka? Musimy je zjeść! Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie takie odmiany, albo czy któreś odmiany z mojego filmiku, z mojego tunelu spodobały się wam, które może chcielibyście mieć u siebie. Jestem ciekawa waszych opinii, jak zawsze zresztą, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie.